jadę w znane miejsce, nie będę kombinował, zwłaszcza gdy jestem zmęczony po nocy. Teraz, żeby deskę spod roweru wyciągnąć, robię taki myk. Skręcić, o, w miarę prosto. Pamiętacie ten piekarnik? Już wstałam! No i zajebiście, i o to chodzi. Będziesz pomagał biednym, będziesz ratował zwierzęta, to i tak znajdzie się osoba, której coś nie pasuje. Wszystko, co w życiu mi się przydarza, jest dla mnie korzystne. Witam w kolejnym materiale. Poznajecie, gdzie jestem. Pewnie poznajecie, gdzie jestem. Tak, nie mylicie się, jestem na pstrągu, ale tym razem całkowicie sam. Jestem po swojej czwórce, czyli po ostatniej zmianie nocnej i przyjechałem w te rejony nie bez przyczyny. Choć niedługo spotykamy się tutaj na zlocie widzów, to dzisiaj przyjechałem na grzyby. Po prostu na grzyby w te tereny przyjechałem. Pada od 2 dni, jest bardzo ciepło, w ciągu dnia bardzo ciepło, w nocy też było bardzo ciepło, deszcz też padał całą noc. Także chcę dzisiaj sobie po tych lasach tutaj połazić i zobaczyć, czy znajdę jakieś grzyby, po prostu. Tak sobie stanąłem. Tak będę stał. To jest Maćka miejsce. Maciek, sorry. Maciek zawsze stoi. Ale mam ochotę teraz tutaj właśnie postać i będę stał właśnie o tak. Początkowo miałem jechać na Bogdankę. W ogóle znalazłem sobie inne miejsca wokół. Nie chciałem niekoniecznie tutaj, nie? Ale mówię, znalazłem takie miejsce, że grząski teren. Czytałem w komentarzach, że ten grząski teren też takie dzikie miejsce. Mówię, ale całą noc padało, dobra, mówię, jadę w znane miejsce, nie będę kombinował, zwłaszcza gdy jestem zmęczony po nocy. I tyle, przyjechałem więc tutaj. Znaczy mówię, miałem jechać na Bogdankę, ale stwierdziłem, kurczę, tu jest bardziej intymnie, to jest taka oaza spokoju, tu naprawdę można się wyciszyć, pomyśleć spokoju. I tu zostanę. Nie wiem, czy będę ognicho dzisiaj palił, ponieważ wieczorem znowu ma padać. Na chwilę obecną ma być już ok. Właśnie ustał deszcz. Wszystko zgodnie z merlinistami. No ale o 19 znowu ma padać. Ale co najważniejsze, dzisiaj ma być 18 stopni. Słuchajcie, 18 stopni 9 października 2024. Mam maszynę na pokładzie. O. Moją wspaniałą. Mam też mój dawno zapomniany piekarnik. Będziemy robić fajne danie. Muszę, jak widzicie, auto przygotować do spania. No ale zaraz się tym zajmę. Trochę takie do dupy tutaj kretowiny są. No ale bliżej nie ma sensu stawać, bo kurczę, za blisko ławka będzie. Tu jest ok. No, lodówka jest tutaj, ona wyląduje tu z przodu. Tutaj mam trochę burdello. Dobra, dopóki jeszcze mam siłę, wezmę to, ogarnę. To wyciągniemy, bo tutaj będzie lodówka podłączona. Jezu, jaka ciężka. Przyjechałeś na dobę i taka ciężka. I taka ciężka. Co ja naprawdę? I lodówka będzie podłączona do akumulatora zasadniczego, ponieważ bardzo mało zużywa prądu. Tak.
możesz sobie chodzić. Na pewno mi nie rozładuje akumulatora i to nawet jakby chodziła 3 dni non stop, 3 doby non stop. Teraz kładziemy cykwu. Deskę mam z tyłu, muszę ją wyciapać, więc teraz to odgruzujmy. Tu mam ciuchy i laptop pójdzie do przodu. Piekarnik na razie odstawimy. Teraz, żeby deskę spod roweru wyciągnąć, robię taki myk. Po prostu to jest na tyle spasowane, że podnoszę sobie, zobaczcie, koło, opieram o nadkole i decha jest teraz wyluzowana. Po prostu ją wyciągnę. O! O, tylko trochę piachu się nasypało. Teraz ciapam ją tu. O Jezus. Jeszcze muszę fotel przestawić odpowiednio na tryb spania. Skręcić w miarę prosto. I przesunąć do tyłu. Na maksa. Teraz na to wszystko materac. Trochę się pokrzywił, ale on się wyprostuje. Nie będzie problemu. Poduszeczka. I voilà, łóżko gotowe. Najlepsze jest to, że mi się teraz odechciewa spać. Zawsze tak mam, że mi się odechciewa spać. Pamiętacie ten piekarnik? Pewnie nie wszyscy, bo używałem go. A właśnie, jest internet? Ciekawe, czy jest internet, bo zaraz zobaczymy. Wystawimy antenki na daszek. Jedna. I zobaczymy, czy da radę. Na razie widzę, że jest internet. Nie ma. Na czerwono jest. To ciekawa sprawa. Wszystko mam gotowe. Tu jeszcze muszę pochować. Dobra, zaraz to garnę. Czekoladę sobie kupiłem, miałem ochotę, bo generalnie nie wiem słodkiego, ale taką czekoladę 4 okienka sobie zjadłem. Fajnie, to mi się podoba, że zrobiłem w końcu. To kurde wygląda elegancko, nabrało teraz wyglądu. A będę tu przerabiał. Będę chciał tutaj dołożyć 220V, 230 z przetwornicy. No ale to będzie odcinek, to nie zawracam. Lodówka to napchana, mam 2 piwka plus piwko do testów. 2 mleka, nie wiem po co. Ale nie, kupiłem do domu też. Idę na szybki sen, ze 3 godzinki się sobie pośpię, bo nie chce mi się spać, ale no muszę. Po 12 godzin w nocy pracowałem i jestem zmęczony. W aucie mam 18 stopni, także nie będę włączał webasto. Na pewno w nocy też nie będę włączał webasto, bo czuję, że będzie ciepło. Dobra, to do później wstanę, ogarnę się i będziemy gadać. Już wstałam. Trochę pospałem, kurde, bo jest przed 15. Zanim się ogarnę, kurde, chyba dzisiaj nie pójdę na te grzyby. Nie pójdę na te grzyby z tego względu, że no, zaraz się ciemno zrobi. Niestety trochę jazda tutaj trwała. No i późno poszedłem spać. No i niestety, zobaczmy, co będzie z pogodą. 14. No, padać niby. Według wcześniejszej pogody zachód nastąpi o 18:30, no czyli za 3 godziny. Zanim się ogarnie, nie ma sensu. Noc ma być ciepła, a jutro ma być też ciepło i z rana ma nie padać, więc pójdziemy sobie jutro. Tak samo pójdziemy sobie jutro na rower, a dzisiaj odpoczynek, bo nie ma co się zajeżdżać, prawda? A teraz zrobię sobie kawkę, jakąś porządną, później sobie coś zrobimy. Słuchaj, tak, niby ma nie padać dzisiaj, więc może robimy ognicho, co? Robimy, zaraz se rozpalimy, a jak? No i zajebiście, i o to chodzi.
Trochę tutaj, kurde, takich niedopałków mam, patrzcie. Będę mógł to rozpalić, nie? Zaraz to zrobię. Dobra, najpierw się ogarnę, słuchajcie. Wezmę jakąś kawę zrobię, bo mam ochotę na kawulce, o. Ale zobaczcie, mamy październik, a jak tu jest, kurna, pięknie. Jak tu jest pięknie, ja to uwielbiam. Zobaczcie, jak tam drewna małe jest, ale dla mnie starczy. Dobra, piję kawę, przejdę się tam, po tych ogniskach zobaczę. No, tak, kurde, to mi się tak podoba. Mogę to od samego początku zrobić. W ogóle kolorystycznie mi się udało dobrać, bo fajnie pasuje taki jasno-szary do tego ciemnego szarego. No mnie się podoba, to zajebiście wygląda. Słuchaj, ta Barry White'a. Mam tutaj niebywały porządek w mojej szafce. Stawimy sobie więcej. Kawa i rozpalanie ogniska. To jest pierwsza sprawa, którą musimy ogarnąć. Teraz powiedziałem sobie, że będę sobie się starał trzymać porządek w mojej szafce. Wszystko poukładałem, wiesz, jest cacy. Trochę czekoladki sobie zjem do kawki gorzkiej, a jak mleczko bez laktozy. Niektórzy mówią na to wykastrowane mleko. A ja bardzo lubię. Kupię sobie taką ramkę do kuchenki, widziałem już, aluminium. 10-elementowa, że osłania się kuchenkę, wtedy ten wiatr nie rozdmuchuje tutaj płomienia. Fantastyczny czarny napój gotowy. Jestem taki zakręcony. Pół godzinki posiedzę, ogarnę co nieco się i rozpalimy ognicho. A jak? Skoro ma nie padać, to będziemy palić. No i się rozpaliło. Bardzo dobrze. Bardzo dobra robota. Niech tam to się trochę zżaruje pod spodem. Kurde, jestem taki trochę zakręcony po pracy jeszcze. Miałem wstać o 14, ustawiłem sobie budzik na 14, a obudziłem się 14:35 i nie pamiętam, żeby ten budzik dzwonił. Pewnie go machinalnie wyłączyłem, ale byłem padnięty. Ja już w pracy padałem, kurczę, przysypiałem. Trochę roboty było i to jest nad całym ranem. Ktoś zostawił drewienko, to ja bardzo chętnie przytulę, nie? Pogoda wyśmienita, ciepło, wiaterek umiarkowany, ciepły, noc ma być ciepła, jutro też ma być ciepło. Fajny październik. Pamiętacie to? To jest stolik degustacyjny. Ale tak wiecie, wszystko z kulturką, żeby nie było, że coś zdemolowaliśmy. Po prostu tak wyszło kiedyś i że na tym, można powiedzieć, takim pomniku była degustacja. Ale jak mówię, wszystko z kulturką. No, ognicho mi się pali. Jest całkiem sympatycznie. Trochę łepek mnie boli. Pewnie z niewyspania i zmęczenia. Ale powinno zaraz przejść, jak kawę dopiję. Tu zaraz kolapsnie, czy nie? Może nie.
Powrzucajmy do środka. O, takie małe, niech tu się pali. Powiem Wam, że te antenki w Perle, antenki do routera, które kupiłem jakiś czas temu, jednak nic nie dają, kompletnie nic nie dają. Bo jadąc tutaj właśnie myślałem, że zrobię sobie też taki teścik, bo tutaj gdzie stoję właśnie po tej stronie też nie ma internetu. Wystarczy dosłownie przejść tam 50 metrów dalej, wejść na górkę i już jest LTE tutaj, przez las. No i stanąłem sobie teraz właśnie bliżej tam, gdzie zawsze Maciek staje, jak tu przyjeżdżamy. Wywaliłem antenki, jak widzieliście, na górę. Internetu brak. No, są jakieś tam przebłyski, że w coś wpadnie, jakieś powiadomienie, jakiś mail wejdzie, ale to jest to wszystko. Ale na żadną stronę się nie wejdzie i jest dupa. Także te anteny są okan dupy potłuc. To by się przydało coś ze wzmocnianiem. Może Wy mi polecicie jakieś anteny Wi-Fi do routerów. Dokładnie do Huawei'a, bo takiego mam. Tam jest końcówka przyłączeniowa, coś z 9. Ja nie pamiętam dokładnie jakiś tam symbol, ale tam jest 9 w każdym bądź razie w tej nazwie. I mam 2 wejścia antenowe do routera. Być może mam niewłaściwe anteny, bo tam jakieś są ze wzmocnieniem, bez wzmocnienia, coś takiego. Mam dzisiaj w planach zrobić takie danie swoje, taki chłopski garnek, no ale nie wiem, czy to zrobił. Na razie nie mam siły. Na razie jestem kopnięty. Nic mi się nie chce, ale to nic, bo sobie wypoczywam. Mamy dzisiaj 9 października. Za 9 dni robimy zlocik. I Wy tu przyjedziecie. Ale ten film już będzie po zlocie. Spocie, zlocie. Taki zlot fanów robimy cykliczny co jakiś czas. Ja planuję robić takie spotkania 2 razy do roku, czyli rozpoczęcie sezonu letniego i rozpoczęcie sezonu zimowego. Jak wiecie, ja nie robię zakończeń. Wcześniej robiłem, ale teraz nie robię zakończeń sezonu, ponieważ my sezonów nigdy nie kończymy, tylko ciągle rozpoczynamy nowe. No można by powiedzieć, że jak rozpoczynam zimowy sezon, to letni się kończy, ale tak lepiej brzmi. Rozpoczęcie, początki są zawsze lepsze niż zakończenia, więc lepiej tę stronę. Ci bardziej techniczni pewnie zauważyli, że przestałem nagrywać w 4K. Robiłem różne testy, robiłem testy Full HD w 25 klatkach, 4K w 25 klatkach i powiem Wam, że najlepiej sprawdza mi się po prostu nagrywanie i publikowanie w Full HD, żadne 4K, bo to nie ma sensu. Większość z Was ogląda mnie na telefonach, w komputerze, a rzadko kto w komputerze ma monitor 4K, który obsłuży taką rozdzielczość. Już nie mówię o telewizorze. W telewizorach jest bardzo mała oglądalność. Większość właśnie ogląda w telefonach, a w telefonach Full HD jest jak najbardziej wystarczające. No, myślę, że taka jakość jak tutaj jest, troszeczkę z wyższym bitrate'em Full HD, mi się wydaje, że jest jakość wystarczająca i nie ma sensu w 4K nagrywać. Raz, że to wydłuża edycję oraz montaż filmów, bo 4K waży troszeczkę więcej niż Full HD materiał, więc to wszystkie te renderingi i montaże, no sam montaż tak wygląda tak samo, ale samo przygotowanie plików do montażu w programach oraz montaż oraz rendering trwa znacznie dłużej. Skracanie tego czasu, zwłaszcza w busie, jak obrabiam materiały, ma dla mnie kluczowe znaczenie. Niedługo będę chciał, jak mi się uda, zakupić drona, żeby po prostu robić te materiały lepsze. Drona też chcę kupić z uwagi na drugi kanał, który mam o rowerach elektrycznych, bo bardzo często, gęsto jeżdżę sam na rowerze i wierzcie mi, nakręcenie materiału o rowerze elektrycznym takim, który trwa, nie wiem, 15 minut, trwa niezmiernie długo, bo jeżeli jadę sam, jak mówię, to latam z tą kamerą, muszę postawić kamerę z przodu, włączyć, cofnąć się rowerem i jadąc, wiecie, takie robić ujęcia. Jestem po prostu scenarzystą, operatorem kamery, czyli kamerzystą i reżyserem. Jestem wszystkim w jednym. Ja muszę wszystko robić sam od podstaw, czyli mówię, ustawiam kamerę, cofam się, przejeżdżam, zatrzymuję się, wracam po tą kamerę i tak w kółko, nie? To jest strasznie męczące. Wierzcie mi, to jest strasznie męczące. A ludzie jeszcze potrafią napisać, że o, bo reklamy, za dużo reklam, za dużo tego. Raz, że YouTube sam ustala przerwy na reklamy. Owszem, ja mogę je zmienić, ale ja tego nie robię. Pozwalam YouTube'owi samemu decydować, w którym momencie będzie reklama w filmie.
I ludzie marudzą. Ludzie to by chcieli najlepiej wszystko za darmo, bez reklam, żebym ja to charytatywnie wszystko robił. Owszem, chciałbym zarabiać na YouTubie jakieś gigantyczne pieniądze, tak jak niektórzy YouTuberzy. Niestety nie jest mi to dane. No. W dzisiejszych czasach widzę, no niestety, dużo ludzi się ze mną zgodzi, że dzisiejsze czasy to po prostu jest kicz. Ludzie wolą oglądać jakiegoś pajaca przebranego, który lata, wydurnia się albo robi jakieś pranki, niż takie rzeczywiste życie, prawdziwe życie, takie jak teraz. Ja nie mówię, że moje filmy są przezajebiste, no, bo nie są. I nigdy nie będą, ja nie jestem profesjonalistą, ale widzę po wyświetleniach, no, porównując mnie na przykład do jakiegoś kanału, gdzie ktoś idzie, trzęsie kamerą jak cholera, idzie na frytki, zje frytki, potem pożyga się po tych frytkach i ludzie to oglądają. Takie, wiecie, takie głupoty. Albo ja widzę po moich dzieciach, co one oglądają w internecie, jakie durnoty, głupoty. Ktoś idzie, pierdnie, beknie, kurczę, to jest to, co w dzisiejszych czasach jest zajebiste. To takie prawdziwe życie, że ktoś jest szczery, to nikogo to nie interesuje. Sam myślałem, żeby stworzyć taki kanał z takimi no, totalnymi, debilnymi, jakimś debilnym contentem, taki wiecie, nie? Nie potrafię, ja po prostu tak nie potrafię. Ja jestem jaki jestem. Ci, co mnie poznali osobiście, wiedzą, że jestem taki sam jak przed kamerą, jestem taki sam w rzeczywistości. Nikogo nie udaję. Miałem taki komentarz w filmie, gdzie byłem nad Odrą, tam zapływałem kajakiem, jeździłem rowerem, tam gdzie się kąpałem, tam gdzie pokazywałem wam jak się kąpię i ktoś mi napisał, że ten odcinek jest na siłę robiony, taki sztuczny, że jestem nienaturalny. Napisał to człowiek, który mnie w ogóle osobiście nigdy nie poznał, tylko zobaczył to, co przed kamerą. Takie to trochę z jednej strony przykre, bo wiecie, w tamtym filmie to przedstawiłem akurat dwie aktywności, które bardzo lubię, czyli pływanie kajakiem oraz jazdę rowerem elektrycznym. Ja to bardzo lubię i to przedstawiam w moich filmach. Jak ktoś pisze, że jestem sztuczny, robię to specjalnie, no nie powiem, trochę to boli, choć ja mam wywalone na hejterów. Nagrywając na YouTubie, czy gdziekolwiek występując w mediach społecznościowych, trzeba się uodpornić na wszelkiego rodzaju hejt, niechęć do twojej osoby, bo nieważne, co będziesz robił. Będziesz pomagał biednym, będziesz ratował zwierzęta, będziesz dobry, to i tak znajdzie się osoba, której coś nie pasuje, która lubi zamieniać białe w czarne. Nieważne, co wy powiecie, co wy zrobicie, zawsze on musi być na topce, musi to wszystko odwrócić. No ale po co to wszystko? Takie, wiecie, to jak ktoś wytacza zło, to do niego wraca. No i to jest prawda. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że szkodzą samym sobie. Ja teraz zacząłem pracę nad sobą. Można tak powiedzieć, że poznaję siebie. Staram się zmieniać swoje nawyki. W sensie mniej się denerwować. Dobra, powiem wam tak szczerze. Bardzo czytam dużo tekstów Dalai Lamy, Buddy, Pisma Świętego. I żeby była jasność, ja jestem ateistą, ja w nic nie wierzę, po prostu pogłębiam swoją wiedzę. Lubię czytać takie teksty i szukać w nich prawdziwego sensu. Denerwujemy się kiedy? Kiedy ktoś nas zdenerwuje, jakaś sytuacja nas zdenerwuje. Zdenerwował was jakiś koleś, jakiś typ, jakaś kobieta, dziewczyna, dziecko. Weźcie tak na logikę, nie? Ktoś was wkurzy, wy się na niego wkurzacie, bo on coś zrobił źle, on zrobił błąd, a wy się na to wkurzacie, czyli karacie siebie za jego błąd. To nie ma sensu. Ja wiem, że z tym jest ciężko, bo naprawdę ciężko jest zmienić swoje nastawienie. Ja z tym naprawdę walczę. Ja jestem na przykład bardzo nerwowym kierowcą i staram się to wyleczyć, w sensie nerwowym. Strasznie mnie wkurzają sytuacje, jak mi ktoś zajedzie, ktoś mnie wyprzedzi, tak wiecie, że na ciągłe gdzieś tam wpierdzieli mi się. No różne są sytuacje na drogach, to mnie strasznie denerwuje. I w takich chwilach teraz, jak ja jadę i ktoś mnie wkurzy, ktoś mnie no zdenerwuje po prostu, bo zrobi taką sytuację. Ja sobie wymyśliłem takie słowo reset. I gdy czuję, że się wkurzam, mówię sobie reset. I wtedy przypominam sobie o tym, co teraz mówię i wygładzam swoją złość.
No i widzicie, ja jestem teraz do Was szczery i Wam mówię to, co mówię. Nieciekawa sytuacja u mnie była jakiś czas temu, no nadal nie jest zbyt fajna, ale już jest lepiej. Pamiętacie, jak się zamartwiałem? No to, co Wy widzieliście w filmie, to jest tylko czubek góry lodowej moich odczuć, mojego stanu. Patrzymy na innych ludzi, oni się uśmiechają, świetnie się bawią, gadają z ludźmi, ale pamiętajcie, że każdy dźwiga swój bagaż. Nigdy nie wiemy, jak naprawdę jest u tego człowieka. I ja dlatego z tym walczę, dlatego zacząłem czytać te wszystkie teksty świętych, nieświętych. Szukam w tych tekstach sensu, prawdziwego sensu, a nie tylko stworzonego przez kościoły i religię. I zauważyłem też, że mam problem z tym, że ja za dużo mówię o swoich problemach, mówię o swoich planach, a jak wiemy, milczenie jest złotem i muszę nad tym popracować. Ja zawsze byłem otwartym człowiekiem i jakieś plany, jakieś coś tego, czy coś dostałem, czy chciałem się pochwalić, to zawsze mówiłem. Ale no niestety uważam, że czuję tak, że to czasami obraca się przeciwko nam. Nie warto wszystkiego o sobie mówić. Tak jak ja tutaj teraz powiedziałem, nie? Znaczy to, co teraz powiedziałem, to takie wiecie, to jest, że to praca nad sobą, jakie metody, co robię w ogóle, to tam dupa, ale zaprzestanę mówić o swoich planach. Jednych z metod, jaką sobie stosuję w ciężkich chwilach, to są afirmacje, które sobie, wiecie, jak źle się poczuję, źle coś tam, coś nie tak pójdzie, powtarzam sobie też jedno takie zdanie. Wszystko, co w życiu mi się przydarza, jest dla mnie korzystne. Wierzcie mi, te krótkie zdanie naprawdę mi pomaga. Ja wierzę w to, że wszystko, co robimy, wszystko, co nam się przydarza, ludzi, których spotykamy na swojej drodze, nic nie dzieje się bez przyczyny. Ci ludzie są nam do czegoś potrzebni, albo my jesteśmy potrzebni tym ludziom, albo wspólnie jesteśmy potrzebni, żeby czegoś doświadczyć. Takie głupie, filozoficzne gadanie, możecie powiedzieć. Ale ja od jakiegoś czasu właśnie takim czymś żyję, czytam, uczę się. Dobra, ale koniec tych metafizycznych, rozważań tutaj, to chyba od tego, że mnie głowa troszeczkę boli, pewnie wiecie. Ja po prostu interesuję się takimi sprawami jak afirmacje, manifestacje, prawo przyciągania i te sprawy. Zgłębiam wiedzę. To są bardzo ciekawe tematy, jak dla mnie. Oczywiście będą ludzie, co powiedzą, znaczy, ale ty jesteś, kurde, jakiś naiwny, albo ty jakiś, nie wiem, w jakieś drdymały wierzysz, no. Wiecie, no ludzie wierzą w różne rzeczy, także nie należy się z tego śmiać, tylko po prostu przyglądać się i tyle, no. Nigdy nie wiemy, jaka jest prawda tak naprawdę, nie? Kto jest w temacie, tak jak ja, to będzie wiedział, o czym mówię.